TS11R Iskra. Wydawnictwo WAG, numer 4 2023, numer katalogowy 219. W mojej kartonowej poczekalni taki oto model się pojawił. Zapraszam na odcinek, pokażę co jest wewnątrz wycinane. Cześć, witajcie. Oto nowy numer, nowa wycinanka wydawnictwa WAG TS11R Iskra. Skala oczywiście 1:33, stopień trudności w 5-stopniowej skali, dwójka, w dwóch wersjach językowych. Tak się przedstawia okładka i wewnątrz opracowanie modelu Marcin Kudelski i Michał Szklarczyk, a graficznie opracował Marcin Dworzecki. I tak na pierwszej stronie, na tej wewnętrznej stronie okładki, krótka wzmianka historyczna, opis techniczny, opis budowy modelu. Model jest, jak tu autorzy opisują, stosunkowo łatwy w budowie, aczkolwiek można go zbudować w dwóch wersjach, z kadłub w wersji bez wnętrza kabiny pilotów lub z wnętrzem kabiny pilotów. Też jest inny opis tu do budowy, i z podwoziem lub bez, i też jest opis podwozia w wersji z wnękami. I tak właśnie mamy opis budowy, wersja angielska. Jeszcze tu dodam, że model w wycinance przedstawia samolot w malowaniu w barwach 7. Pułku Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej. I strona z rysunkami. Jest ich 40 na 3 stronach. Tu mamy też zdjęcie, co w następnym numerze wycinanki serii WAG, a jest to F4F. Tu mamy też taki rysuneczek, gdzie jest potrzebne jakby obciążenie przedniej części modelu ze względu na wyważenie. Rysunki myślę, że dość przejrzyste, czytelne. Przechodzimy do drugiej strony. Tu mamy właśnie wersję, rysunek w wersji jakby bez wnętrza kabiny kadłub. Pokazane jak to zrobić. I rysunki poglądowe do dalszego montażu. Dwie strony jeszcze z rysunkami. Rysunki przejrzyste, powinny tutaj bardzo być pomocne nawet dla świeżo upieczonego modelarza, jeżeli to będzie jego pierwszy model tego typu. Bardzo pomocne. Wrażenie, jakby właśnie rysowane były ręcznie. Nie są to tak zwane chyba korelowskie rysunki. I druga strona. Ładnie pokazane koło, jak skleić, jak wykonać goleń, osłony. Tu jest przednie zawieszenie, rysunek modelu od dołu z zawieszeniem. Coś w rodzaju
rysunki coś w rodzaju jak przy modelach plastikowych, często takie są. I arkusz z częściami. I od razu tu robię zbliżenie. O, właśnie widać. Widać właśnie detale, nity. Tu mamy wnętrze podwozia. Jest to rozrysowane. Oczywiście jest wersja z lukiem, czyli tu trzeba będzie wyciąć. Bardziej zaawansowani modelarze mogą się o to pokusić. I tak się przedstawia skrzydło. Tu mamy w tym trójkącie żółtym, nawet możemy napis odczytać na zbliżeniu. Natomiast na tym kolorze ciemno-niebieskim słabiej znać te nity. I skrzydło prawe. Tu jeszcze jest taki element wlotu powietrza i tutaj też jest rozrysowana ten element wnęki. Jeżeli będziemy robili, to z wnęką należy tu wyciąć. Drugi arkusz z częściami. Arkuszy z częściami są 4 plus 1 arkusz z wręgami. Zrobię zbliżenie na ten element. No, zbliżenia to są właśnie elementy należące do luku podwozia. Model niestety nie jest wyposażony w osobne stery, lotki, klapy. Tu te elementy są raczej zespolone. Jeden ster kierunku, wysokości, w skrzydłach też są klapy, lotki. No ale bardziej zaawansowani mogą się pokusić i te elementy tu sobie oddzielić, wyciąć. Tym bardziej, że są zapasowe jakby kolory. Jest dodany, tak się przedstawia statecznik pionowy. Inne elementy. Obramowanie, oszklenia kabiny. Tu oczywiście u wydawcy, czyli na stronie WAKU sklepu internetowego można otrzymać owiewkę kabiny. Również są elementy cięte laserowo. Czyli wręgi. Tu mamy arkusz z elementami wnętrza kabiny, czyli tablice przyrządów, fotele. Tak jak mówiłem, model można wykonać w wersji z wnętrzem kabiny, jak i bez. Tu są tablice przyrządów, wprawdzie bardzo uproszczone, ale są i to można wykonać. Zapasy kolorów, także tu można to wykorzystać.
strona z segmentami kadłuba. Na tej stronie w zasadzie jest cały kadłub. Model w ładnym malowaniu, dlatego że ma takie właśnie na kadłubie, na tak zwanym dziobie kadłuba, takie namalowane oczy. I tu właśnie napis informujący: wyciąć w przypadku wykonywania wnętrza kabiny. Jeżeli będziemy robili z wnętrzem, to wycinamy, jeżeli nie, pozostawiamy to jako całość. I tak się przedstawiają właśnie tutaj w detalach. Oznaczone nity na kadłubie, drobne detale. I tu jest napis, ale niestety nie mogę odczytać. Arkusz z wręgami. I jeżeli nie będziemy mieli ciętych laserowo, wycinamy, naklejamy na karton. Oznaczenie gwiazdki oznacza grubość kartonu. Szablony do samodzielnego wykonania, czyli elementy, drut, jakieś inne materiały, z których musimy wykonać te elementy. I tak się przedstawiają wręgi, kadłub, skrzydło. I jeszcze tu mamy rysunki, przednia goleń. I tu ładnie pokazane właśnie rysunki, jak wykonać wnętrze, czyli luki podwozia, jeżeli robimy to z podwoziem takim bardziej złożonym, jak w autentycznym samolocie. I tu mamy zdjęcie iskry, która się ukazała wcześniej w roku 2020. Była to biska tak zwana. I rysunki na stronie okładki, na tylnej stronie okładki. Tu jest też rysunek wnętrza kabiny, właśnie jeżeli wykonujemy z wnętrzem kabiny, czyli fotele. I tu mamy taki ładny rysunek modelu od dołu. Model mi się wydaje, że prosty. Następny model w mojej kartonowej poczekalni, aczkolwiek kupiłem, kontynuując jak gdyby kolekcję modeli Waku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.